MSC Polska. Początek lat 90. W 1992 roku okazało się, że ryb nie można łowić w nieskończoność. Pierwszą ofiarą niekontrolowanych i źle prowadzonych połowów stała się Nowa Funlandia, malownicza kanadyjska wyspa, na którą od wieków przypływali rybacy. W wyniku wieloletnich, intensywnych połowów nowofunlandzkie łowisko dorsza kompletnie się załamało. Zabrakło tutaj ryb. Załamała się cała gospodarka regionu. 40 000 osób straciło pracę. Rok 1997. 5 lat później ukazał się alarmujący raport FAO, Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw wyżywienia i rolnictwa. Według danych zawartych w raporcie w 1997 roku ponad 70% zasobów ryb było w pełni eksploatowanych, stale przełowionych lub odbudowujących się. Dziś to ponad 90%. W tym samym roku powstaje MSC, niezależna międzynarodowa organizacja pozarządowa. Dziś światowy lider programu certyfikacji na rzecz zrównoważonego rybołówstwa. Misją MSC jest wykorzystanie programu certyfikacji MSC oraz niebieskiego certyfikatu MSC, aby wspierać budowę zdrowych, stabilnych ekosystemów morskich i chronić zasoby mórz i oceanów dla nas i przyszłych pokoleń. Rok 2006. Pierwsze polskie firmy działające na rynkach zagranicznych otrzymały certyfikat MSC już w 2006 roku. Główną korzyścią z posiadania certyfikatu MSC jest zaistnienie czy utrzymanie się na rynkach europejskich. Głównie chodzi to o rynek niemiecki, w którym certyfikacja MSC wyrobów jest tak daleko posunięta, że praktycznie mało już jest wyrobów, które nie są certyfikowane MSC. Przynajmniej wyrobów robionych przez firmę Lissner. Rok 2013. W sierpniu 2013 roku MSC otwiera biuro w Polsce, a w listopadzie rozpoczyna się pierwszy proces certyfikacji polskiego łowiska – bałtyckiego stada wschodniego dorsza. Właściwie było to wynikiem dosyć długich przemyśleń. Przede wszystkim, kiedy powstała nasza organizacja rybacka, uznaliśmy, że wiele rzeczy trzeba w naszym rybołówstwie zmienić, w tym jedną z najważniejszych rzeczy była zmiana wizerunku polskiego rybaka. Nie tak dawno temu, jeszcze parę lat, jak sięgnę pamięcią wstecz, polscy rybacy przez swoich kolegów z zachodu, z krajów Unii Europejskiej postrzegani byli jako ci gorsi, jako ci źli, jako ci bandyci, kłusownicy, którzy nie liczą się ze środowiskiem naturalnym, nie liczą się z zasobami Bałtyku. I uznaliśmy, że najwyższy czas, najwyższa pora, żeby to zmienić. Rok 2014 to rok intensywnych działań MSC, które adresowane są do przedstawicieli polskiego przemysłu rybnego, polskich rybaków i polskich przetwórców oraz firm sprzedających ryby i owoce morza. MSC Polska dla rybaków i przetwórców. Pierwszy warsztat MSC Polska. Kongres morski. Drugi kongres rybny. Publikacja nowych standardów rybołówstwa. Warsztaty dla firm. W 2014 roku ma miejsce również pierwsza kampania edukacyjna skierowana do polskich konsumentów. Kampania Morze zadbajmy o morze znalazła się wśród działań CSR wyróżnionych w raporcie Odpowiedzialny biznes w Polsce – dobre praktyki, który co roku wydaje Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Frosta, jako wiodący producent ryb mrożonych w Polsce, jest zobowiązana troszczyć się o zasoby ryb w morzach i oceanach, tak aby zachować je dla przyszłych pokoleń. Już od wielu lat MSC na całym świecie pomaga wszystkim stronom zainteresowanym chronić ekosystem morski. To naprawdę działa, dlatego bardzo cieszymy się, że na opakowaniach Frosty jest również niebieski certyfikat. MSC Polska dla konsumentów. Kampania z Frosta Morze zadbajmy o morze. 5 centrów handlowych w największych polskich miastach, 2 sklepy internetowe, 8 000 odbiorców. MSC Polska aktywnie współpracuje również z instytucjami naukowymi i organizacjami pozarządowymi, przybliżając dzieciom i dorosłym zagadnienia związane z ochroną mórz i oceanów oraz ucząc świadomych wyborów konsumenckich. Przede wszystkim wybierać świadomie i wybierać świadomie można na różne sposoby. Można korzystać z poradnika WWF Jaka ryba na obiad, gdzie na zielonym świetle pokazujemy te ryby, które kupować swobodnie można, bo one nie są przełowione. A można także wybrać łatwiejszy sposób, właśnie wybór certyfikatu MSC. Jeżeli wybieramy rybę, na której znajduje się certyfikat MSC lub produkt, na którym znajduje się certyfikat MSC, to mamy 100% tej pewności, że ta ryba została złowiona w sposób odpowiedzialny i przyjazny środowisku. MSC Polska dla instytucji naukowych i organizacji pozarządowych. Festiwal Młodych Naukowców Eksplory. Dzień Ziemi. Dzień Ryby. Kurs ichtiologiczny. Błękitna Szkoła.
Program MSC oraz inicjatywy i kampanie realizowane we współpracy z partnerami organizacji cieszą się dużym zainteresowaniem mediów. Dzięki temu informacje o produktach rybnych i owocach morza ze zrównoważonych połowów, które są dostępne na półkach polskich sklepów, docierają do coraz większej liczby polskich konsumentów. Wydaje mi się, że jeżeli chcemy dążyć do tego, żeby konsument podejmował świadome decyzje konsumenckie, świadome decyzje zakupowe, jeśli konsument ma zrozumieć, że jego decyzje wpływają pośrednio na stan środowiska naturalnego, to musimy skupić się na komunikacji nie tylko w stronę przetwórców i sieci handlowych, ale na bezpośrednią komunikację skierowaną do konsumentów, czyli musimy znaleźć środki na przeprowadzenie długofalowych, konsekwentnych kampanii edukujących konsumentów, również w Polsce. MSC Polska w mediach to telewizja, radio, prasa, internet. Dotarliśmy do blisko 13 milionów odbiorców. Rok 2015. W styczniu 2015 roku polscy rybacy otrzymują certyfikat MSC dla dorsza. Tych korzyści jest mnóstwo. My tak naprawdę chcemy pokazać konsumentom, chcemy pokazać społeczeństwu, chcemy pokazać Polakom i nie tylko, że to stado, o którym mówimy, dorsza na wschodzie, jest w dobrej kondycji, że polscy rybacy są rybakami odpowiedzialnymi, że to, co trafia do konsumentów, to, co trafia do sklepów, do sieci handlowych, to, co trafia na polskie stoły, jest poławiane w sposób jak najbardziej zgodny ze wszelkimi europejskimi standardami, ze standardami stawianymi przez organizacje ekologiczne i że my naprawdę nie mamy się czego wstydzić. Aby zagwarantować, że program certyfikacji MSC opiera się na najlepszych dostępnych praktykach i uwzględnia najnowsze dane naukowe, podlega on cyklicznej weryfikacji. Na początku roku wchodzą w życie nowe standardy w łańcuchu dostaw. Od 1 kwietnia obowiązują zaś nowe standardy certyfikacji rybołówstwa. 10% połowów dziko żyjących ryb i owoców morza na świecie objętych jest programem certyfikacji MSC. Ponad 200 grup rybackich posiada certyfikat, a blisko 100 kolejnych znajduje się w trakcie oceny. Firmy w ponad 70 krajach świata posiadają certyfikat w łańcuchu dostaw, a produkty z logo MSC sprzedawane są w blisko 100 krajach. W polskich sklepach znajduje się prawie 300 produktów rybnych i owoców morza z logo MSC. Ponad 60 polskich firm posiada certyfikat MSC. Pierwsza sieć handlowa w Polsce uzyskuje certyfikat w łańcuchu dostaw MSC, a pierwsza sieć restauracji przystępuje do certyfikacji.